Dzień dobry, nazywam się Dorota Szarnowska, a to jest Art Perspective Podcast. Dzisiaj świat obiegła wiadomość o śmierci Davida Hockneya. Kiedy czytałam liczne artykuły wspomnieniowe, zauważyłam coś bardzo ciekawego. W gazetach pojawiły się oczywiście te same informacje, które pojawiają się zawsze, kiedy odchodzi wielki artysta. Rekordy aukcyjne, słynne baseny, kalifornijskie słońce, status jednego z najważniejszych malarzy naszych czasów. Wszystko to jest prawdą, a jednocześnie mam poczucie, że te zestawienia nie dotykają tego, co było w nim najważniejsze. Bo kiedy myślę o Davidzie Hockneyu, nie myślę o rynku sztuki, nie myślę o milionach dolarów. Nie myślę nawet o konkretnych obrazach. Myślę o człowieku, który przez niemal 90 lat konsekwentnie przypominał nam, że świat jest ciekawszy niż nam się wydaje. To brzmi banalnie, wręcz podejrzanie banalnie, zwłaszcza dzisiaj. Żyjemy przecież w czasach, które nagradzają oburzenie, konflikty i katastrofy. Otwieramy telefony i w ciągu kilku minut chłoniemy wieści o wojnach, kryzysach politycznych i awanturach, czy kolejnych powodach do niepokoju. W takim świecie zachwyt wydaje się czymś naiwnym, czymś dla ludzi, którzy nie rozumieją rzeczywistości. A David Hockney przez całe życie twierdził coś dokładnie odwrotnego. Uważał, że zachwyt nie jest oznaką naiwności. Jest oznaką uważności. Żeby zachwycić się światem, trzeba go najpierw naprawdę zobaczyć. I właśnie od tego chciałabym dzisiaj zacząć. Nie od słynnych basenów, nie od Los Angeles, nie od rekordowych sprzedaży. Chciałabym zacząć od pytania, które Hockney zadawał sobie przez całe życie. Jak naprawdę patrzymy? To pytanie może wydawać się dziwne. Przecież wszyscy patrzymy, robimy to od momentu przebudzenia się aż do chwili, kiedy zamykamy oczy. Widzimy tysiące rzeczy dziennie. Ludzi, budynki, samochody, ekrany telefonów. Ale Hockney był przekonany, że między patrzeniem a widzeniem istnieje ogromna różnica. Patrzenie jest automatyczne, widzenie wymaga uwagi. Być może właśnie dlatego jego sztuka działała na ludzi tak mocno. Nie dlatego, że była skomplikowana. Wręcz przeciwnie. Wielu krytyków przez lata nie mogło zrozumieć jego fenomenu. Gdzie wielkie manifesty? Gdzie polityka i gdzie cierpienie? Dlaczego ten człowiek ciągle maluje światło wpadające przez okno? Albo ludzi siedzących przy stole, albo drzewa rosnące przy drodze? Odpowiedź jest prostsza niż mogłoby się wydawać. Większość ludzi przez całe życie tęskni za możliwością zatrzymania się choć na chwilę. I właśnie to dawał nam Hockney. Kiedy oglądam jego obrazy, mam wrażenie, że są jak pauza. Jak moment, w którym ktoś delikatnie wyłącza hałas świata i mówi: poczekaj, spójrz jeszcze raz. Naprawdę widzisz to drzewo? Naprawdę zauważyłaś czy zauważyłeś, jak światło zmienia kolor ściany w ciągu dnia? To nie była filozofia z akademickich sal. Jej źródła znajdowały się znacznie wcześniej, w miejscu, którego większość ludzi nigdy nie uznałaby za początek historii jednego z najbardziej kolorowych artystów XX wieku. David Hockney urodził się w Bradford na północy Anglii. Kiedy dziś oglądamy jego kalifornijskie obrazy pełne błękitnych basenów i palm, łatwo zapomnieć, że wychował się w zupełnie innym świecie. Bradford lat 40. było miastem fabryk, kominów i ciężkiej pracy. Światem cegły, mgły, deszczu i szarych ulic. Paradoksalnie, właśnie dlatego jego późniejsza fascynacja kolorem staje się jeszcze bardziej fascynująca. Wyobraź sobie dziecko dorastające w miejscu, gdzie słońce jest świętem, a nie codziennością.
gdzie błękitne niebo jest rzadkim przywilejem, a pierwsze oznaki wiosny mają znaczenie, bo czuć wyraźną różnicę między zimą a życiem. Być może właśnie tam, w Yorkshire, zaczął się jego niezwykły związek ze światłem. W jednym z wywiadów Hockney stwierdził, że nadejście wiosny jest jednym z największych spektakli, jakie można zobaczyć za darmo. Większość ludzi przechodzi obok tego zdania obojętnie, ale jeśli spojrzeć na całą jego twórczość, okazuje się, że właśnie ta myśl prowadziła go przez życie. Był artystą, który nieustannie przypominał, że cuda nie muszą być spektakularne. Nie trzeba lecieć na drugi koniec świata. Czasami wystarczy po prostu spojrzeć na drzewo. To jedna z najbardziej niepopularnych idei współczesnego świata. Żyjemy w kulturze, która podpowiada nam, że szczęście znajduje się gdzieś dalej. W kolejnym awansie, w większym domu albo w następnym zakupie. Tymczasem Hockney przez całe życie mówił: spójrz tam, gdzie jesteś. To już wystarczy. Kiedy myślę o jego dzieciństwie, dochodzę do wniosku, że właśnie stamtąd wzięła się jego pogoda ducha. Nie dlatego, że miał idealne życie, dorastał w cieniu wojny i powojennych ograniczeń, ale bardzo wcześnie zrozumiał, że uwaga jest wyborem. Można skupiać się wyłącznie na tym, czego brakuje. Można też zauważyć to, co już istnieje. Dlatego w moim odczuciu David Hockney był kimś znacznie więcej niż malarzem. Był filozofem codzienności. Nie pisał traktatów, nie tworzył skomplikowanych teorii. Robił coś trudniejszego. Próbował nas przekonać, że zwykłe życie jest bardziej niezwykłe, niż jesteśmy skłonni przyznać. A to dopiero początek tej historii. Bo za chwilę młody chłopak z Bradford trafi do świata, który będzie wyglądał tak, jakby ktoś podkręcił wszystkie kolory rzeczywistości do maksimum. Pojawi się Kalifornia. Pojawi się wielka miłość. Pojawią się słynne baseny i pojawi się pytanie, które będzie go fascynowało przez następne 60 lat. Jak namalować nie to, co widzi aparat fotograficzny, ale to, co naprawdę widzi człowiek. Kiedy myślimy o Davidzie Hockneyu, większość z nas widzi ten sam obraz. Intensywnie błękitną wodę, geometryczne linie basenu, jasne niebo, palmy i charakterystyczny spokój, który sprawia, że chce się wejść do wnętrza płótna i zostać tam na kilka godzin. Przez wiele lat Hockney był wręcz utożsamiany z tym światem. Tak jak Monet kojarzy się z ogrodami w Giverny, a Van Gogh ze słonecznikami, tak Hockney stał się synonimem Kalifornii. Jest w tym jednak pewien paradoks. David Hockney nie był Kalifornijczykiem, był chłopakiem z Bradford. Być może właśnie dlatego zobaczył w tym miejscu coś, czego nie dostrzegli ludzie mieszkający tam od pokoleń. Czasami trzeba przyjechać z zewnątrz, żeby naprawdę zauważyć niezwykłość otoczenia. Kiedy Hockney po raz pierwszy odwiedził Los Angeles w latach 60., miał wrażenie, jakby trafił na inną planetę. Przylatywał z Anglii, gdzie przez większą część roku niebo było szare, a światło rozproszone przez chmury. Nagle znalazł się w miejscu, gdzie słońce wydaje się nie mieć końca. Cienie są ostre, kolory są mocniejsze, niebo jest większe. Nawet architektura wygląda inaczej. Dla większości ludzi byłaby to po prostu zmiana miejsca zamieszkania. Dla malarza była to eksplozja możliwości. Hockney zakochał się niemal natychmiast, ale nie w luksusie, nie w hollywoodzkim stylu życia czy w sławie. Zakochał się w świetle. To słowo wraca w jego wypowiedziach nieustannie. Światło traktował niemal jak żywą istotę, jak głównego bohatera własnej historii. Kiedy patrzymy na jego kalifornijskie obrazy,
Łatwo skupić się na temacie, na basenie, domu czy palmie. Ale to światło buduje tam przestrzeń i sprawia, że płótna wydają się oddychać. Myślę, że właśnie dlatego prace Hockneya są tak czytelne dla każdego. Nie trzeba znać historii sztuki, by poczuć to ciepło. Organizm reaguje instynktownie. Właśnie w Kalifornii powstał A Bigger Splash. Jeśli nigdy go nie widzieliście, wyobraźcie sobie prostą scenę. Nowoczesny dom, basen, błękitne niebo i nagły rozbrysk wody. Osoby skaczącej nie widać, widzimy jedynie ślad po jej obecności. To niezwykle prosty obraz, a mimo to fascynuje nas od dekad. Dlaczego? Bo tak naprawdę nie jest on o basenie, jest o czasie. O jednej ulotnej sekundzie, która pojawia się i znika. Hockney zatrzymał moment, którego ludzkie oko niemal nie jest w stanie zarejestrować. To zbliża nas do jednej z najważniejszych obsesji artysty. Pytania o to, czym różni się widzenie od fotografowania. Dla wielu osób fotografia pokazuje świat tak, jak go widzimy. Hockney uważał, że jest dokładnie odwrotnie. Twierdził, że aparat widzi znacznie mniej niż człowiek. Fotografia zatrzymuje 1 sekundę, 1 punkt, 1 dystans. Tymczasem nasze widzenie jest dynamiczne. Nieustannie się poruszamy, obracamy głowę, łączymy wspomnienia z teraźniejszością. Obrazy Hockneya nie naśladują aparatu, próbują naśladować ludzkie doświadczenie. Zanim jednak przejdziemy do jego fotograficznych eksperymentów, musimy zatrzymać się przy ważnym rozdziale – miłości. Trudno opowiadać o Hockneyu bez ludzi, których kochał. W latach 60. poznał Petera Schlesingera. Ich relacja trwała kilka lat i wywarła ogromny wpływ na jego twórczość. Peter pojawia się na wielu obrazach z jego okresu, nie jako symbol czy metafora, ale po prostu jako człowiek. To coś, co zawsze mnie poruszało. Hockney nie tworzył bohaterów, tworzył po prostu ludzi. Patrząc na jego portrety, mamy wrażenie uczestniczenia w bardzo prywatnej chwili. Ktoś siedzi na krześle, ktoś czyta, ktoś patrzy przez okno. W świecie sztuki, pełnym dramatycznych gestów, było to niemal rewolucyjne. Hockney zdawał się mówić: spójrz, zwykłe życie jest wystarczająco interesujące. Nie trzeba niczego wymyślać. To przekonanie osiągnęło swoje najpiękniejsze wcielenie w obrazie Pool with Two Figures, basen z 2 osobami, postaciami. Obraz ten stał się jednym z najdroższych dzieł żyjącego artysty, ale pieniądze są tu najmniej istotne. Znacznie ważniejsze jest to, że płótno powstało po rozstaniu. To dzieło o utracie, o próbie zrozumienia drugiej osoby, o dystansie, który pojawia się między ludźmi. Na pierwszym planie widzimy mężczyznę przy basenie, a pod wodą płynie druga postać. Są blisko, a jednak oddaleni o całe światy. W tym właśnie objawia się wielkość Hockneya. Nawet w obliczu bólu nie malował rozpaczy czy krzyku. Malował ciszę. A cisza często boli najbardziej. Mimo trudnych rozstań i zawodów, Hockney nigdy nie stał się cynikiem. To imponuje mi chyba najbardziej. Wielu artystów wraz z wiekiem staje się gorzkich. On natychmiast szedł w przeciwnym kierunku. Z wiekiem stawał się coraz bardziej zachwycony światem, coraz bardziej ciekawy i otwarty. Jakby każdego roku odkrywał rzeczywistość na nowo. Powiedział kiedyś, że ludzie nie zdają sobie sprawy, jak niezwykłe jest po prostu być żywym. Kiedy słucha się człowieka, który mając 80 kilka lat wciąż potrafi zachwycić się cieniem drzewa na chodniku, rozumie się, że to nie była poza. To był sposób życia.
Kalifornia okazała się dla niego czymś więcej niż adresem. Była przestrzenią, w której jego filozofia mogła w pełni rozkwitnąć. Jest taki moment w życiu wielu artystów, kiedy osiągają sukces i zaczynają powtarzać sami siebie. To zrozumiałe, znaleźli język, który działa, publiczność go kocha, a kolekcjonerzy kupują obrazy. Po co ryzykować? David Hockney nigdy jednak nie potrafił tak funkcjonować. Im bardziej świat próbował zamknąć go w jednej szufladzie, tym bardziej on chciał z niej uciec. Kiedy w latach 70. i 80. był już jedną z największych gwiazd świata sztuki, oczekiwano od niego kolejnych basenów i kalifornijskich krajobrazów. Tymczasem Hockney zaczął zadawać pytania, które dla wielu wydawały się absurdalne. Co właściwie robi ludzkie oko? Dlaczego fotografia wygląda tak, jak wygląda? Czy przez ostatnie 100 lat nie uwierzyliśmy w pewne kłamstwo? To ostatnie brzmi dramatycznie, ale dla niego było kluczowe. Hockney uważał, że aparat fotograficzny nauczył nas patrzeć na świat w sposób nienaturalny. Przez lata wierzyliśmy, że fotografia jest obiektywna i wierna. On twierdził, że jest dokładnie odwrotnie. Spójrz na pokój, w którym jesteś. Nie patrz tylko przed siebie. Rozejrzyj się. Najpierw w lewo, potem w prawo. Zwróć uwagę na światło, na szczegóły, na odległość między przedmiotami. To jest właśnie ludzkie widzenie. Nie jesteśmy aparatami przykręconymi do statywu. Nasz wzrok nieustannie się porusza, skacze, porównuje, łączy fragmenty w całość. Fotografia zatrzymuje jeden martwy punkt widzenia, podczas gdy człowiek doświadcza ich setek. Ta myśl stała się jego obsesją. Zaczął eksperymentować z polaroidami, tworząc z nich całe siatki, dziesiątki, a czasem setki zdjęć tego samego obiektu, wykonanych z różnych miejsc i pod różnymi kątami. Gdy łączył je w jedną kompozycję, powstawało coś niezwykłego. To nie była fotografia, to było wspomnienie. To był sposób, w jaki zapamiętujemy miejsca, składając je w głowie z wielu różnych spojrzeń. Co ciekawe, Hockney nigdy nie traktował technologii jak wroga. Wielu artystów jego pokolenia czuło lęk przed nowinkami, widząc w nich zagrożenie dla tradycyjnego malarstwa. Hockney po prostu był ciekawy. Nie pytał, czy to niszczy sztukę, tylko co mogę z tym zrobić. I właśnie dlatego, gdy przekroczył 70, zrobił coś, czego nikt się nie spodziewał. Zaczął rysować na iPhonie, a później na iPadzie. Wyobraź sobie reakcję świata sztuki. Człowiek, którego prace wisiały w największych muzeach świata, człowiek znający klasyczne techniki lepiej niż profesorowie akademii, siedzi rano w łóżku i maluje kwiaty na ekranie tabletu. Dla Hockneya narzędzie nigdy nie było najważniejsze. Najważniejsze było patrzenie. Jeżeli można to zrobić za pomocą pędzla, to super. Jeśli można za pomocą iPada, dlaczego nie? Tłumaczył, że tablet pozwala mu pracować natychmiast. Nie trzeba rozkładać sztalug czy przygotowywać farb, z czym się bardzo zgadzam. Można zobaczyć wschód słońca i od razu zacząć go rysować. To podejście pokazuje, jak bardzo różnił się od stereotypu artysty konserwatysty. Był odkrywcą. Warto wspomnieć też o jeszcze jednej historii, która wywołała w środowisku małą bombę. W latach 90. Hockney zaczął badać obrazy dawnych mistrzów renesansu i baroku. Doszedł do wniosku, że wielu z nich mogło korzystać z urządzeń optycznych, luster i soczewek, by uzyskać tak niezwykłą precyzję. Dyskusja o tym trwa do dziś, ale dla mnie najważniejsze jest coś innego. To, że będąc już u szczytu sławy, mając pieniądze i uznanie, nadal poświęcał godziny na zadawanie trudnych pytań. Mógł odcinać kupony, a zamiast tego zachowywał się jak naukowiec. To chyba najpiękniejsza lekcja płynąca z jego życia. Ciekawość
nie ma daty ważności. Nie kończy się po studiach, po 50 czy po emeryturze. Hockney do ostatnich lat życia eksperymentował i zadawał pytania. Nigdy nie powiedział: już wiem wystarczająco dużo. Jego twórczość pozostała żywa, ponieważ nie była wynikiem pewności, lecz niegasnącej ciekawości. A ciekawość to jedna z niewielu rzeczy, które naprawdę utrzymują człowieka w poczuciu młodości. Kiedy człowiek żyje wystarczająco długo, zaczyna zauważać pewien wzór. W młodości patrzymy głównie przed siebie. Interesuje nas przyszłość, sukces, chęć udowodnienia czegoś światu. Potem przychodzi moment, w którym coraz częściej oglądamy się za siebie. Wracamy do miejsc, z których pochodzimy, do krajobrazów, które wydawały się zwyczajne, a po latach okazują się fundamentem naszej tożsamości. David Hockney nie był wyjątkiem. Po dekadach w Kalifornii, po wystawach i światowej sławie wrócił do Yorkshire, do północnej Anglii, która ukształtowała jego sposób patrzenia, zanim ktokolwiek usłyszał jego nazwisko. I właśnie tam wydarzyło się coś niezwykłego. Zamiast spróbować przebić własne sukcesy spektakularnymi dziełami, Hockney zaczął malować drzewa. Brzmi to niemal banalnie. Człowiek, którego obrazy osiągały zawrotne ceny, postanawia poświęcić lata na obserwowanie drzew przy wiejskich drogach. Ale im jestem starsza, tym bardziej rozumiem, dlaczego właśnie to robił. Być może największą oznaką dojrzałości nie jest odkrywanie nowych rzeczy, ale dostrzeganie niezwykłości w tych, które są z nami od zawsze. W swoich późniejszych pracach Hockney wracał do tych samych miejsc wielokrotnie. Malował tę samą drogę zimą, wiosną, latem i jesienią. Śledził światło przesuwające się po krajobrazie. Patrzył, jak natura wykonuje swój coroczny spektakl. Tutaj wracamy do idei, która przewijała się przez całe jego życie. Uwaga! Hockney był przekonany, że świat jest znacznie bogatszy niż większość z nas zauważa. Problem polega na tym, że wciąż się śpieszymy. Patrzymy, ale nie widzimy. Rejestrujemy, ale nie obserwujemy. Dlatego jego późne obrazy są tak spokojne. Nie walczą o uwagę, nie krzyczą. One po prostu są i zapraszają nas, byśmy zatrzymali się razem z nimi. A potem przyszedł rok 2020, lockdowny, niepewność i strach. Wtedy właśnie David Hockney wypowiedział zdanie, które obiegło świat. Pamiętajcie, nie mogą odwołać wiosny. Te kilka słów stało się manifestem. Hockney nie zaprzeczał pandemii, nie twierdził, że wszystko jest w porządku. Przypominał jedynie o czymś fundamentalnym. Nawet gdy świat pogrąża się w chaosie, drzewa wypuszczają liście, kwiaty kwitną, a życie trwa. W tym jednym zdaniu zawierała się cała jego filozofia. David Hockney był człowiekiem, który nie przestał się zachwycać. Dziecko potrafi zachwycić się kałużą czy motylem, ale z wiekiem często zamieniamy tę ciekawość na rutynę. Hockney robił dokładnie odwrotnie. Im był starszy, tym bardziej interesował go świat. To właśnie dlatego fascynuje mnie bardziej jako człowiek niż jako artysta. Niewielu ludziom udaje się zachować taką świeżość spojrzenia przez niemal 90 lat. Gdyby zatrzymał się na etapie basenów, historia sztuki i tak by o nim pamiętała. Ale nie byłby Davidem Hockney. Jego prawdziwym tematem nie były baseny, Kalifornia czy malarstwo. Jego tematem było patrzenie jako akt ciekawości, jako forma miłości, jako sposób bycia w świecie. Dziś, gdy żegnamy Davida Hockneya, czuję nie tylko smutek, ale i wielką wdzięczność. Zostawił nam coś więcej niż obrazy. Zostawił sposób myślenia. W świecie, który walczy o naszą uwagę i nagradza pośpiech, przypominał o skupieniu.
w świecie pełnym cynizmu pokazywał, że zachwyt nie jest oznaką naiwności, jest oznaką odwagi. Może najlepszym sposobem, by pożegnać Davida Hockneya, nie jest oglądanie kolejnych reprodukcji jego prac. Może najlepszym sposobem jest wyjście na spacer, spojrzenie na niebo, na drzewa, na ludzi. Poświęcenie kilku minut na coś, co robił przez całe życie, na bycie tu i teraz. Dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka. Jeśli podobał Ci się ten materiał, zasubskrybuj Art Perspective na Spotify, Apple Podcast i YouTube. A dziś wyjątkowo zostawię Cię z myślą, która była mottem jego życia. Im bardziej patrzysz, tym więcej widzisz. Rzeczywiście niewielu artystów udowodniło prawdziwość tych słów równie przekonująco jak on. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć.